Witajcie na kanale Custom Guitar Tones. Z tej strony Piotr, I Mikołaj. a za szkiełkiem i okiem Jaro, najważniejszy zawodnik w tej ekipie. Co dzisiaj? Dzisiaj na tapetę, na Waszą prośbę, dwa Toneksy. Tonex stary, chociaż on wcale nie jest taki stary, i duży jednocześnie. I najnowsze dziecko IK Multimedia, Tonex One, mały. O małym będzie opowiadał Mikołaj, jako młody, zaawansowany technologicznie człowiek. A ja będę opowiadał o starym, którego również bardzo lubię, tak jak i tego nowego też. Ale dzisiaj będę reprezentował tego bliżej mi. I będziemy opowiadać o różnicach, ale i o wspólnych cechach. Oba urządzenia doskonałe, oba według tego samego klucza czytają za pomocą sztucznej inteligencji, czyli sieci neuronowej, czytają brzmienia wzmacniaczy. Dzisiaj pokażemy Wam na przykładowym brzmieniu od Custom Guitar Tones wzmacniacza Friedman w opcji High Gain oba urządzenia i dobranym, żeby nie było tak, że tylko lansujemy nasze rzeczy. Innej znanej firmy też profilu wzmacniacza Friedman. Tak, bardzo znanej, bardzo cenionej, przez nas również szanowanej firmy, która też zrobiła wzmacniacz Friedman. Pokażemy też pewne jakieś tam subtelne różnice między tymi brzmieniami. Ale to jest już pewne podobieństwo między nimi, bo zarówno nasz profil, jak i ich profil ma paczkę 4x12 z głośnikami Vintage 30. tak jest. Tak jest. Także zapraszamy do oglądania. Słowo się rzekło, Tonex u płota. Więc tak, ja nie muszę Wam za bardzo jakby przypominać i też opowiadać tej historii któryś raz z rzędu, ale generalnie, bo większość już osób zainteresowanych, gitarzystów na rynku wie doskonale, co to jest za urządzenie. Tonex duży ma ten sam jakby mózg, co Tonex mały. Tonex duży korzysta z tego samego oprogramowania, za pomocą którego robi się capture'y, czyli Tonex Max od firmy IK Multimedia. Jakie są różnice? Różnice są takie, że Tonex duży ma 3 presety pod nogą niezależnie wywoływalne, możliwość zmiany banków, co za tym idzie na jeden bank 3 presety, możliwość załadowania 150 presetów do pamięci urządzenia, szybki dostęp edycyjny do barw podstawowych, do modyfikacji tych barw w drugiej odsłonie, czyli od stronie alternatywnej. Co jeszcze? Ma MIDI i tuner. To MIDI dla niektórych może być przydatne, dla niektórych nie, ale urządzenie to ma. Do obu urządzeń próbki ładuje się, capture ładuje się bezpośrednio z komputera. I ten duży ma jeszcze wyświetlacz, co w przypadku akurat na przykład ludzi mojej daty może się to przydawać. Może się to przydawać, pamięć wzrokowa nieco gorsza i tak dalej. Co do soundu, sami zobaczycie, naszym zdaniem różnic nie ma. Co powiesz o One, mój drogi synu? No, Tonex One ma troszeczkę według mnie mniejszą funkcjonalność na koncerty, gdzie jest potrzeba bardzo dużej ilości barw, ponieważ nie ma MIDI i też można załadować do niego ich mniej, bo tylko 20, ale na takie prostsze koncerty bądź na taką w miarę tradycyjną potrzebę używania wzmacniacza spokojnie wystarczy. Zawsze można mieć dwa. Zawsze można mieć dwa. I dwa malutkie, i po 2 barwy z szybkim dostępem, czyli razem 4. Co daje naprawdę nieograniczone możliwości, a ciągle jest to atrakcyjne cenowo urządzenie. A czy cenowo jest atrakcyjne i jakby na swoje możliwości to nawet bardzo, bo jest to wzmacniacz z bramką, kompresorem i rewerbem. Ma on 2 główne tryby. Pierwszy tryb to jest Dual Mode, czyli pod switchem AB jest jedno bądź drugie brzmienie do niego władowane, wybrane przez nas. Ma jeszcze drugi tryb, który zaraz pokażę jak wejść. Jest to klasyczne włącz-wyłącz, czyli bypass. Urządzenie po przytrzymaniu dużego przycisku wchodzi w tryb tuner.
Tuner bardzo prosty, ale dobrze działa. Te małe potencjometry pokazują nam na zielono, jak jest dobrze, wiadomo o co chodzi. Dobra, wyjdę z tunera. Klikając ten mały guziczek wchodzę w tryb Alt, czyli potencjometry bass, mid, treble i w tym przypadku volume zamieniają się w gain, bramkę, kompresor i reverb. Przytrzymując ten mały przycisk 3 sekundy, sejwuję sobie preset, a przytrzymując go przez 6 sekund wchodzę w Global Mode, gdzie mogę bawić się ustawieniami tego urządzenia. Pod dużą gałką mam główną głośność urządzenia. Tutaj pod potencjometrem treble mam wejście gitary na urządzenie, czyli input gain. Dążymy, żeby to było zielone, żeby nie, jak to się mówi potocznie, nie przewalać wejścia. Pod potencjometrem mid mamy wyłączenie kolumny bądź jej włączenie. Teraz jest wyłączona, bo jest na czerwono. Przepraszam, głośno było. Dobra, i teraz jest włączona na zielono. Tak, i pod potencjometrem bass mamy zmianę trybów urządzenia. Czy jest to dual mode, czy jest to stomp mode. Dla przypomnienia, stomp mode to jest włącz-wyłącz urządzenie, a dual mode to są pod dużym przyciskiem 2 presety do zmieniania. Wrócę i teraz jesteśmy właśnie w trybie dual, to też widzicie na komputerze i teraz jak będę to klikał, te presety będą się zmieniać. Jak sobie przytrzymam naraz Alt i duży przycisk, to wchodzę w taki ciekawy tryb, on się nazywa bodajże Preset Mode, że mogę sobie wybierać presety na daną funkcję. Na potencjometrze Bass i Mid do trybu Dual, a na potencjometrze Treble dla trybu Stomp. I teraz zobaczycie, że jak ja będę kręcił tą gałeczką, na komputerze presety będą się zmieniać. Dobra, wracam. Teraz zmienię dla trybu B. To samo się dzieje. Wracam na nasz preset Friedmana. I teraz dla trybu Stomp też się zmieni. Co tu można wrzucić? Dumbla wrzucę, którego oni dają w zestawie. Teraz potwierdzę, klikając ponownie 2 na raz. I jestem w trybie Stomp. Znowu klikam to. Zaznaczam, że chcę tu wrócić. Alt. I teraz przy okazji wspomniana sytuacja, czyli zmiana barwy. Zmiana barwy. Mikołaj przełączał się pomiędzy barwą naszą, którą my nazwaliśmy na potrzeby programu Custom Guitar Tones prezentacja. To jest nasz profil Friedmana BS100 z kolumną Bognera 4x12 na głośnikach Vintage 30 i przy użyciu 3 mikrofonów. I barwę analogicznie bardzo uznanej firmy, która jakby robi capture'y już od dłuższego czasu na świecie i zebrała duży szacunek branży z powodu jakości tych capture'ów i w tym nasz szacunek również. Co możecie usłyszeć? Możecie usłyszeć, że nasz profil, jak my robimy profile? My robimy profile, które mają docelowo już działać i w nagraniu, i na koncercie. Czyli mając świadomość, że jest w zespole perkusista, który używa blach, czyli bardzo jasnych dźwięków. Jest w zespole basista, który używa niskich częstotliwości. Są syntezatory, klawisze, masa innych urządzeń czy instrumentów, które z założenia kradną dźwięk, kradną pasmo. Więc jak robimy profile, to staramy się tak ustawić wzmacniacz, jakby ustawił go realizator albo do nagrań, albo realizator koncertowy. Co to znaczy? Że już nie robimy żadnych sztuczek, nie rozjaśniamy tej barwy sztucznie za pomocą equalizerów.
nie zabieramy niskich częstotliwości za pomocą equalizerów, nie stosujemy dodatkowej kompresji. Nasz sound jest wynikiem ustawienia 3 mikrofonów i proporcji pomiędzy nimi, które to wchodzą potem na urządzenie, w tym wypadku na oprogramowanie Tonex Max. I to jest ważne, że potem te profile są już tak krojone, żeby one nie tylko pokazywały tam bezlitośnie albo z całym dobrodziejstwem inwentarza brzmienie wzmacniacza, tylko jakby ten wzmacniacz już potem ukręcił muzyk na koncercie albo muzyk w studiu. Dobrze, teraz dla przypomnienia ja powiem, jakie mamy mikrofony. My do capturów używamy Shure 545, wspaniałej wstęgi, która świetnie nam działa przy gitarach, czyli AEA R92 i Neumanna U47 fetowego, który dobrze znosi głośny wzmacniacz, bo my też nagrywaliśmy tego Friedmana naprawdę głośno, żeby końcówka mocy tego wzmacniacza też mogła zagrać. Ja teraz wejdę w komputer, ja sprawdzę, jaki to jest dokładnie profil, żebyście mogli sobie po programie i po zakupie, do czego serdecznie zapraszamy, to samo brzmienie włączyć. Na potrzeby CGT prezentacja używamy barwy CGT Freeman High Gain 2 w opcji BRT2, Czyli Bright. czyli Bright. Bright drugi. Z czego się biorą te nazwy? Tam w samej konstrukcji Friedmana istnieje przełącznik, który Dave Friedman umieścił na panelu frontowym, czyli przednim, przełącznik Bright. W pozycji 0 ten przełącznik, czyli środkowej, odcina górę. W pozycji 1 schodzi z tą górą do mniej więcej 2,5 kg, a w pozycji 2 wchodzi wyżej z tą górą do pozycji 3,5 kg. Mniej więcej, bo to na analizerze pasma tak to mniej więcej wyglądało. Teraz pokażemy Wam, przełączając się AB, różnice pomiędzy Tonexami, bo to też może być dla Was bardzo ciekawe. Dla nas te odwieczne pytanie, czy ten mały brzmi lepiej od tego dużego, czy gorzej, bo różne rzeczy ludzie mówią, więc najlepiej nie słuchać, tylko zrobić eksperyment samemu w idealnych warunkach do tego celu. Więc tak. Jeszcze co jest bardzo ważne, tata gra przez dużego, ja gram przez małego, ale na obu mamy dokładnie ten sam preset. Nawet oba. Nawet oba, znaczy tak, o to mi chodzi. Pod A zarówno ja, jak i tata mamy nasz capture Friedmana, a pod B u taty i pod B u mnie jest ten sam capture uznanej firmy tego samego wzmacniacza. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważny parametr. Obaj używamy gitar SKG Szymona Kowalskiego, polskich gitar, wspaniałych instrumentów. Myślę, że to akurat o tych instrumentach przyjdzie czas kiedyś w ogóle nakręcić jakiś bardzo fajny film. Obaj mamy pick-upy stokowe Szymona, czyli 2 single humbucker. Co ja mogę powiedzieć? Gitary oczywiście lekko różnią się konstrukcją, ponieważ tu mamy nakładkę palisandrową i deskę z olchy. Tu mamy deskę z paulowni i maple neck. Ale jednak ważna rzecz jest jeszcze taka, że Szymon ma tą wspaniałą cechę, że on robi pick-upy konkretnie pod gitarę. On bardzo dobrze dobiera pasmowo i sygnałowo pod dany instrument, no ale wiadomo, te gitary też się lekko różnią. Ta ma troszeczkę więcej dołu i ciała, ta znowu jest troszeczkę jaśniejsza, więc to też trzeba podkreślić. No i wiadomo, też ręka ma znaczenie w brzmieniu, dlatego Tak jest, więc lekka różnica będzie i tak. Więc porównując brzmienie obu gitar i brzmienie obu Tonexów, pamiętajcie, że jest pewien parametr zmienny, czyli sam gitarzyna jest różny i też gitary są różnej konstrukcji, nie? Ale wydaje nam się, bo my już sobie trochę pograliśmy, wydaje nam się, że istota i brzmienie z samych urządzeń jest naprawdę identyczne, nie? Czyli oba urządzenia czytają, i ten duży, i ten mały, czytają capture'y identycznie. I to jest bardzo ważne, bo to jest zbicie pierwszego zarzutu, że ten mały brzmi gorzej. Nie brzmi gorzej, brzmi naprawdę tak samo. I to jest ważne. A obie gitary są naprawdę wspaniałe. Tak. Świetnie brzmiące. Tak jest, więc zacznę ja. Pokażę Wam najpierw Tonexa dużego z capturem na początku od Custom Guitar Tones, potem przełączam się na capture uznanej innej firmy. Oba fajne, z pewnymi różnicami, o których pewnie za chwilę pogadamy. Najpierw nasz profil.
profil innej firmy, ten sam wzmacniacz. Wracam do naszego profilu. Dobra, ja zagram to samo przez małego. No tak, brzmienie, co ciekawe, gdzieś w wysokim środku i w górze ma na pewno pewne podobieństwo, no bo to jest ten sam wzmacniacz, te same głośniki. Metoda mikrofonowania na pewno inna. Natomiast co mi się rzuca? Dla mnie, ja nie lubię zbyt jasnych barw, od razu Ja też mówię. nie lubię. I te barwy jasne, bardzo takie świszczące, nie do końca się sprawdzają ani na koncercie to już w ogóle, ani w nagraniu. No my też jako mikserzy, masterzy wiemy, że później wycina się i tak te częstotliwości, Tak. bo one drażnią po prostu. Tak. Nasza barwa jest ciemniejsza, ale zawiera jakby moim zdaniem całą kwintesencję brzmienia tego wzmacniacza. Bardzo dobrze umotywowaną w środku pasma, tam gdzie Friedman jest tak naprawdę chyba najwspanialszy. Ma świetny dół, bardzo Właśnie miękki. piękne ciało. Tak, a ten bzyk i tą górę można naprawdę ustawić pod kontrolą. W przypadku naszego Captura, jeżeli macie ochotę, możecie go rozjaśnić, jeżeli komuś by brakowałoby tej ekstremalnej góry, ale zapewniam Was, że nie jest to konieczne, a w przypadku, kiedy ktoś gra na gitarach typu Stratocaster, to wręcz na pewno nie należy tego robić. Jeszcze jedna rzecz, która mi się rzuca tutaj. Tata już o tym mówił troszeczkę wcześniej. Jakby wgłębiając się w historię powstawania też Capturów tej innej firmy, oni używają EQ. My tego nie robimy, aby dostarczyć Wam bardzo naturalne zebranie brzmienia wzmacniacza, żebyście sami według własnych preferencji mogli sobie to EQ ustawić. Dlatego jest u nas trochę więcej tego dołu i ciała. Dla kogoś może być, że tu trochę buczy, ale to wtedy zapraszam do postawienia prawdziwej paczki 4x12. To będzie ten sam efekt, nawet jeszcze bardziej. Potężniejszy. Przy czym pamiętajcie, że co jest ważne w ogóle w pracy z Capturami. Ważne jest to, żeby starać się nie dodawać pewnych brzmień. Ruchy equalizerem, czy to jest Cortex, czy to jest Headrush, czy to jest Tonex, są absolutnie dopuszczalne. Tylko pamiętajcie w granicach 10%. To raz, a dwa, lepiej zabierać niż dodawać. Dodawać będziecie zawsze w sposób sztuczny, ponieważ algorytm danego urządzenia będzie próbował odtworzyć górę, której nie miał i przez co spowoduje, że zrobi to może losowo dobrze, ale na ogół nie. Natomiast zabrać pewne pasma można. My wypuszczamy dość dużo niskich częstotliwości z naszych profili, właśnie po to, zresztą generalnie dostajemy odzew, że tak jest idealnie, ale wypuszczamy dużo, żeby w razie czego... Żeby właśnie dać naturalne zjawisko Tak jest. prawdziwego wzmacniacza Prawdziwego z kolumną. pieca. I co ważne, w opcji w Tonexie i dużym i małym przechodzisz w funkcję alternatywną i depth, czyli najniższy dół można sobie wycofać bez straty jakości dźwięku. Naprawdę możecie to robić. I to jest tak, jak naprawdę na EQ by się kładło Tak filtr jest. górnoprzepustowy i te takie najniższe częstotliwości Co się zrobi zabierało. realizator koncertowy albo co zrobi realizator albo w ogóle nagrany. realizator robiąc mix i master utworu. Tak jest. Druga ważna rzecz. Tutaj przy okazji tego trim input w małym Tonexie też bardzo ważna rzecz, należy o tym wspomnieć. Tonex fabrycznie przychodzi na ogół z ustawionym inputem wytrimowanym w okolicy 8 dB. Aż 8,6, coś takiego. 8,6. To jest dużo. To jest dużo. My proponujemy, bo tak też robimy Captury, wrócić wejściowo do 0 dB. Pamiętajcie, trim input gain. Do 0, ewentualnie dodać maksymalnie 1 lub 2. Maksymalnie. Z czego wynika ten parametr? Z głośności pick-upów. Pick-upy typu single coil nie mają dużego sygnału, więc prawdopodobnie Tonex będzie się tu czuł
dobrze streamowany gdzieś na 2 dB. Ale już humbuckery, a szczególnie współczesne humbuckery, 2V, na przykład EMG, czy półwoltowe humbuckery tego typu, potrzebują maksymalnie 1 dB na trimie albo 0. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, czytanie kostek. Jeśli ten trim jest tak, jak jest domyślnie na 6, to w naszym przypadku już na przykład fuzy czy coś nie brzmiały naturalnie. Wtedy nas olśniło, wejdźmy w setup i zmieńmy i wow, i nagle jest jak prawdziwy wzmacniacz. Tak. Bardzo ładnie czyta wtedy, w naturalny sposób się zachowuje, nie przewala nic, nie zapycha się, jest dynamika. Tak jest. No i wspomniałeś o tunerze, więc ja na obronę dużego powiem, że w ostatnim softie pojawił się też tuner. się. Nie pamiętam bodajże, tu się trzeba przytrzymać. Dokładnie. I mamy piękny, bardzo precyzyjny, jak widzicie, i nawet stroje, co daje mi dobry humor. O, tu nie do końca. Przy okazji możliwość nastrojenia się. I to też jest wielki plus, że w tym softie nowym się ten tuner pojawił. Teraz przejdę do takiej krótkiej części tego filmu, gdzie pokażę Wam funkcjonalność małego Tonexa One z komputera. Na dużym dzisiaj nie będziemy się skupiali, akurat na komputerze, ponieważ jest to bardzo proste, jest to po prostu przeciąganie z jednego menu na drugie. Na małym jest o tyle fajnie, że te tryby też można zmieniać, co troszeczkę przyspiesza pracę, bo nie trzeba tu przeklikiwać. Bardzo proszę, brzmienie A, brzmienie B i szybkie wejście w Stomp Mode. I od razu Stomp Mode działa, proszę włącz, wyłącz. Wracam na Dual Mode i Dual Mode już też działa. Oczywiście mogę sobie też z pozycji komputera wybrać brzmienie dla opcji A, B lub C, zaznaczając i wybierając z listy 20 presetów władowanych w to urządzenie, ale też mogę z mojej listy na komputerze przeciągać. Tutaj mam akurat te dwa. Mogę na przykład przeciągnąć na 11, zrobić override i też ponownie wybrać ten sam preset. Tu jest pod 4, tu jest teraz pod 11. Mamy też tutaj inne profile. O, tutaj akurat są moje burlo, które zrobiłem. Benzony, Freemany, Hellstony i mogę też to, na przykład jakiegoś Hellstona Air Fleet władować na B. I teraz mam Hellstona. Ja sobie tutaj wrócę na CGT prezentację. Więc tak, bardzo przejrzysty interfejs, bardzo fajnie to działa, jest to bardzo proste, cieszy oko i pomaga gitarzyście szukać wymarzonego brzmienia. Słuchajcie, to tak ogólnie sprawy dużego i małego Tonexa mamy omówione. Widzicie, że capture'y można przygotowywać dowolnie. My też czekamy na Wasze opinie o naszych capture'ach. Czekamy też na Wasze oczekiwania względem naszej firmy, bo mamy dostęp do dobrych wzmacniaczy, sami posiadamy parę fajnych wzmacniaczy w kolekcji, mamy też przyjaciół, mamy też takiego bliskiego współpracownika naszego Grzesia Skawińskiego, który ma też fajną kolekcję, między innymi ten Friedman, bo obiecałem mu, że o tym wspomnę. Ten Friedman... Jak i Benson, którego też macie u nas. To są wzmacniacze z kolekcji Grześka, zamawiane indywidualnie dla Grześka. Więc czekamy na Wasz odzew, bo mamy w planach przygotowanie naprawdę paru fajnych wzmacniaczy. Będzie chyba najlepsza odsłona Dumbla, poza samym Dumblem, które są niezwykle drogie i niezwykle trudno do nich się dostać, czyli Amplified Nation. Modern Wonderland Overdrive. Tak, i to wersja druga. Bardzo dobry wzmacniacz. Bardzo dobry wzmacniacz. Mamy taki wzmacniacz, więc to będzie niebawem. Jest też spore zapytania o wzmacniacz Burlo. Będzie łobuz skapczerowany, zrobiony, ponieważ sami też używamy łobuza do nagrań naszego macierzystego zespołu Ptaki. Więc to nie będzie żadna że to tam ktoś komuś koledze robi, tylko kolega kolegą, ale robi świetne piece. Szymek robi świetne gitary, więc genialne gitary. Na tym gramy. Ja żeby było jasne, my nie dostajemy tego w prezencie. My nie dostajemy nic w prezencie. Gitary kupujemy, wzmacniacz Burlo kupujemy. To nie jest żadna rączkę myje. Tak. To jest czysty układ. Dbamy niezwykle o to.
Nie ciągniemy od żadnych sprzedawców żadnych profitów za nic. Za Musicie mieć tego prezentację w ogóle świadomość. kordeksów, hedraszów i tak Dostaliśmy dalej. od paru znanych sklepów w Europie, bardzo znanych, chyba nawet najbardziej znanych w Europie, my, jak i paru innych polskich, przepraszam, youtuberów, dostaliśmy propozycję promocji sklepu na kanale, co za tym idzie, procentu od sprzedaży urządzeń, które zostaną kupione dzięki naszej promocji. To jest bodajże tam 4,5% czy coś Coś takiego. takiego. Nie zgodziliśmy się na to, my w to nie weszliśmy, inni youtuberzy polscy weszli, my nie. Chcemy być przezroczyści, chcemy być absolutnie niezwiązani żadną umową, dlatego jak jakieś urządzenie nam się nie podoba, to powiemy o tym, bo nie bierzemy za to żadnej kasy. I teraz tu bardzo ważny aspekt. Zarówno małego Tonexa, jak i dużego Tonexa, Hedrasza Prime bądź Hedrasza Core możecie kupić u nas na stronie Custom Guitar Tones. I dlaczego ta oferta jest fajna? Oprócz tego, że macie świetne urządzenie z zaufanego źródła, dostajecie wraz z urządzeniem wybrany profil Custom Guitar Tones. Możecie się cieszyć dzięki temu brzmieniem naszych profili, zrobionych w najwyższej jakości, tutaj w studiu Custom 34, przez najlepsze majki, wzmacniacze i preampy. Jeszcze tata wspomniał o Burlo, to ja się trochę zdradzę, że ja na potrzeby zbliżających się koncertów ptaków zrobiłem sobie 2 capture'y, gram już na nich i rezultaty naprawdę są świetne, więc warto na te capture'y też czekać. Taka jest prawda. I pamiętajcie, wspieramy polski rynek. Polski rynek, polskie sklepy, polskie sieci dystrybucyjne. Ja wiem, że pojawi się argument, że tam za granicą jest taniej. Można też to przejść, bo wcale nie jest to do końca prawda. I na naszej stronie kupicie urządzenia na pewno w tej samej cenie albo nawet niżej. Plus fajny capture. profil. Plus capture. Więc zapraszam serdecznie, wspierajmy się wzajemnie, pozostańcie w obfitości. Wszystkiego dobrego.